porozmawiamy dzisiaj o łucznictwie. Widzę tutaj przed sobą Robin Hooda. Nie, zdarzyło mi się raz w życiu wykonać tak zwany strzał Robin Hooda, czyli strzałą przestrzelić strzałę. Strzała przez strzała. Pierwsze o co pyta to łuk bloczkowy, który często ma większą siłę naciągu. Robiłem łuk z nart, różne dziwne rzeczy. Kupne łuki mają ten plus, że po prostu kupujemy, możemy strzelać przy próbie zrobienia łuku. Często kończy się to jednym podejściem, drugim podejściem. Te łuki szybko strzelają. Czy strzelają, masz na myśli, że się psują? Tak, strzelają, strzelają w sensie łamią się. Łuków jest cała masa różnych rodzajów, zwłaszcza jeżeli idziemy w historię, bo jest japoński łuk, który bodajże nazywa się Yumi, który jest niesymetryczny. Mamy łuki tatarskie, prymsko-tatarskie. W dawnych czasach używało się różnych materiałów, drewna, kości, ścięgie. Można powiedzieć, że to były pierwsze łuki kompozytowe, jakieś tam refleksy właśnie typu tatarskiego, czy w ogóle wschodniego, nazwijmy je, mongolskie łuki. No, większość łuków ogólnie składa się z dwóch, w zasadzie warstw, co najmniej dwóch warstw. Jedna jest elastyczna, a druga jest sztywna, tak? Dobrze mówię? Dokładnie, dokładnie. Co dalej? No, oprócz łuku, tak jak mówiłem, musimy zaopatrzyć się w jakieś akcesoria, na pewno strzały. Strzała aluminiowa. Co byś powiedział o tej strzale? Raczej łuki bloczkowe o mniejszej sile naciągu. O czym trzeba pamiętać przy strzale tego typu? Do jakiejś słomianki. Ja na przykład tą tarczę, którą mam, to jest taka dość twarda pianka i nawet przy mniejszych naciągach i właśnie tym takim nieostrym, tarczowym grocie te strzały z większych odległości po prostu się nie wbijają, tylko odbijają od tej maty. Mogą tak się naprawdę. Odbić, a co gorsza, przy trafieniu w twarde mogą się skrzywić. Oczywiście. Już takiej strzały nie wyprostujemy. Tak więc one są fajne, bo one są lekkie, są dość wytrzymałe, ale minusem jest to, że się krzywią. Używamy ich też do łuków właśnie bloczkowych, bo ta strzała jest wypuszczana prosto i ona przez to, że nie jest giętka, nie występuje ten paradoks łucznika tak zwany. Czyli strzała tak naprawdę wychodząc z łuku, ci, którzy nie wiedzą, ona wychodzi łukiem i w zasadzie leci po takim, jakby tropiła węża. Tutaj też mamy kolejną aluminiową, tylko w kamuflażu. No, różne mamy, tak żeby było po prostu trudniej znaleźć, jak ten, ale fajnie wygląda. To jest strzała drewniana. I teraz zaletą strzały drewnianej cena. Jest cena. Łuki o niższym naciągu, raczej nie bloczkowe. Do tego łuku jak najbardziej by się ta strzała nadawała, tak 30 funtów maksymalnie myślę, że ok. I też właśnie miękkie słomianki, takie, bo przy jakichś twardszych matach one się będą bardzo szybko łamać. Fajna na początek, żeby sobie spróbować, ale trzeba wziąć pod uwagę, żeby kupić więcej, bo one szybko się skończą po prostu, będą szły jak zapałki. Trzeba rozważyć, czy nie lepiej kupić na przykład strzał z włókna, już tak jak tutaj mamy. To jest szklane. Włókno szklane. No też właśnie łuki takie, może do takich poważnych bloczków około 40 funtów plus już nie, ale do tego wszystkiego, co jest poniżej i tak samo do łuków tradycyjnych i klasycznych doskonale się nadają. Oczywiście wiadomo, nie wiem, strzała drewniana może jest taka bardziej klimatyczna, to też trzeba na to zwrócić uwagę, nie? No ma swój urok. Ale ta na pewno jest bardziej trwała. Cena tutaj może być troszeczkę wyższa w przypadku strzału z wszelkiego rodzaju włókien, bo mamy strzały z włókien szklanych, włókna węglowego. Ja używam generalnie już tylko węglowych do swoich łuków, które mam prywatnie. I tak na przykład te przykładowe strzały, które wzięliśmy, no to są wszystko strzały, z tego co widzę, typowo tarczowe, gładkie do wykorzystania rekreacyjnie, czy też w do słomianki. Do słomianki. Groty strzał. Kiedyś no to grot typu liść służył do polowania. Tu już mamy strzały węglowe. Jak widzisz, mają różne lotki, czy plastikowe, czy to... No tutaj już to jest naturalne, naturalne pióra farbowane. I generalnie tu mam grot tarczowy ostry i mogę sobie go zmienić w każdej chwili na jakiś taki myśliwski. Tak, te groty myśliwskie współczesne, one właśnie mają podobnie jak te listki w dawnych strzałach. No kiedyś te listki były dwa zazwyczaj, natomiast to, co jest tutaj, to jest w zasadzie zamontowana żyletka. No i to jest druga kwestia, o której warto porozmawiać. Legalność łuku. Wiadomo, że łuk, no i kusza oczywiście jest bronią. W Polsce są odpowiednie przepisy, które to regulują. Jak właśnie wygląda, jeżeli chodzi o kwestie i łuku, i kuszy? Może zacznijmy od kuszy. Znaczy generalnie takim przepisem, który to reguluje, jest ustawa o broni i amunicji. I w ustawie możemy przeczytać, że wymagane jest pozwolenie na kuszę cięcinową. I w zasadzie tyle mamy o kuszy w ustawie i to już nam wszystko określa,
Czym jest kusza? Czyli tak jak definiuje to powiedzmy PWN Encyklopedia, jest to łuczysko z poprzeczką zaopatrzoną w mechanizm spustowy. I musi posiadać nierozciągliwą cięciwę. Czyli na przykład z łosia, tak jak tutaj na przykład, jak tu jest jakieś tworzywo akurat. Rozumiem. No i teraz jestem sobie takim człowieczkiem, który przychodzi z ulicy, wchodzi do naszego sklepu i mówi: poproszę łuk. Mogę, nie mogę? Możesz, tak jakbyś poszedł do sklepu rowerowego, kupić rower, czy cokolwiek innego. Czyli tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Musisz być pełnoletni? Wiesz co, no nie ma takiego wymogu, w ogóle nie jest to gdzieś, ale też zdrowy rozsądek, rodzice też w jakiś sposób powinni się zainteresować, bo jakby nie patrzeć, można zrobić komuś krzywdę. O ile taką strzałą najprawdopodobniej nikogo nie zabijemy z takiego łuku, to możemy bratu, siostrze, czy tam rodzicowi, czy komuś wybić oko na przykład. Teraz czym się różnią może łuki i który wybrać? Przede wszystkim, jeżeli kupujemy łuk osobie młodej. Na przykład we Wrocławiu w parku w ogóle są tory łucznicze. Ciągnie nam rękę tak naprawdę do Majdanu.